Tego nagrania miało nie być, ale 3 komunikaty Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Technologii i Rozwoju oraz Narodowego Banku Polskiego dotyczące tematu polskiego rynku nieruchomości, a w szczególności efektów oraz losów programu Bezpieczny Kredyt 2% spowodowały, iż uznałem, że audycję trzeba nagrać, bo informacje są dość ciekawe i takie skłaniające również do rozważań nad przyszłym rynkiem nieruchomości, rynkiem 2024. Zanim przejdę do tych komunikatów, to zapraszam do subskrybowania tego kanału, jeżeli interesuje Cię gospodarka i nieruchomości, do zaglądania na naszą stronę cement24.pl, gdzie te same audycje znajdziesz często wzbogacone o wykresy i dodatkowe dane, oraz do udziału w naszym kanale Discord, link na dole, taki mały klub dyskusyjny. Oczywiście oczekujemy także sugestii, komentarzy i pisania nam propozycji nowych tematów na audycję. Przechodząc szybko do rzeczy, co mówią te komunikaty, i zacznijmy od komunikatu Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego wynika, że osiągnięte zostały już ustawowe progi limitów dopłat na rok 2024 i nawet na lata kolejne, i dlatego 1 stycznia ten bank wyda informację o tym, że od 2 stycznia 2024 będzie wstrzymanie przyjmowania wniosków przez banki kredytujące w ramach tego programu, oraz jednocześnie też takie uzupełnienie, żeby nie robić niepokoju, że wszystkie wnioski, które są złożone prawidłowo do 31 grudnia włącznie i zostaną właśnie prawidłowo zarejestrowane, to będą one rejestrowane w systemie ewidencji dopłat do końca 7 stycznia 2024. Co to oznacza? Bo może być takie zawiłe. No po prostu to oznacza chwilowy koniec, przynajmniej chwilowy koniec akcji bezpiecznego kredytu, a jeżeli złożyłeś dobrze wniosek i Twój agent kredytowy czy też bank nie zdąży obrobić ten wniosek do 7 stycznia, to zostanie on dalej procedowany i będzie przyjęty do programu. Oczywiście wniosek ten musi złożyć do końca tego roku. Od razu dodam, że program bezpiecznego kredytu wzbudzał ogromne emocje i na przykład jedna z ankiet na naszym kanale pokazuje, kto jest winny według Was, według internautów, wzrostowi cen mieszkań, który nastąpił w 2023 roku. No i tutaj rozdawnictwo pieniędzy podatników i szeroko rozumiana władza zdobyło odpowiednio 47 i 38%, a wiele osób miało na myśli właśnie też ten bezpieczny kredyt, który wiąże się z rozdawaniem, z takim dość lekkim podejściem, bo ten kredyt mogła otrzymać, czy też może tak naprawdę, prawidłowo mówiąc, jeszcze otrzymać osoba, która jest już dość zaawansowana wiekowo, bo nawet 45-latek może otrzymać ten kredyt. Trudno nazwać go młodym. No i oczywiście nie może ta osoba mieć mieszkania, mówię w uproszczeniu, ale na przykład mogła zamieszkiwać razem z rodzicami w ich 1000-metrowym domu i taki kredyt by dostała. Istotne natomiast jest informacja, którą podało Ministerstwo Technologii i Rozwoju. Otóż oni informują, że są przygotowani do kontynuowania tej akcji kredytowej, ale w trochę innej, korzystnej formie, nowej formule. I teraz właśnie rozbierzmy tą formułę, bo to, co tutaj się znajdzie i co zostanie faktycznie zrobione, może wpłynąć na to, czy ten kredyt jest sensownie udzielany i podnosi ceny mieszkań, czy nie. Napisane jest na komunikacie ministerstwa, że nowy instrument ma być bardziej atrakcyjny dla osób o niższych dochodach i większych rodzin. Czyli sugerujemy, że będzie już jakieś wspieranie konkretnych osób, będą jakieś progi, powiedzmy, masz więcej dzieci, no to może dostaniesz ten kredyt, a nie masz dzieci, to wcale nie dostaniesz, albo na może
innych warunkach. Kolejnym takim komunikatem jest, że ten nowy produkt ma ograniczać jego nadużywanie przez osoby, których wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej. Czyli wprowadzony zostanie jakiś limit zarobków osób, które korzystają kredyty i ci bardzo bogaci, nazwijmy ich bardzo bogaci, bo nie wiemy jak ten próg zostanie, na jakim poziomie zostanie ustalony, no to ci bogatsi, nazwijmy to, będą musieli kupować mieszkania płacąc za droższy, przynajmniej jak na dzień dzisiejszy, kredyt. Istotnym założeniem jest mniejsza presja na rynek mieszkaniowy i związany z tym wpływ na wzrost cen. I to gratulacje, bo wreszcie ministerstwo, nowy minister przyznaje się do tego, że bezpieczny kredyt wpłynął na wzrost cen i to wpłynął potężnie. Pokazywaliśmy Wam dane, właśnie też oparte na danych, takich surowych danych Narodowego Banku Polskiego, które pokazywały, że ten wzrost cen jest ogromny. Według niektórych szacunków są miejscowości, w których ceny mieszkań wzrosły do 30% lub nawet więcej, w innych mniej, no różnie to było. I ma być też precyzyjnie adresowana pomoc państwa. Co w tym komunikacie jest naprawdę istotne? Wskazanie, że będzie kierowany do osób o niższych zarobkach i takich, które mają więcej dzieci, pokazuje jego jak gdyby funkcję społeczną. Czyli rozumiem, już nie każdy 45-latek bez mieszkania będzie mógł dostać ten kredyt. Tak naprawdę, aby to ocenić, musimy zobaczyć na przykład na jakim poziomie zostaną ustalone te progi zarobkowe, powyżej których będą ludzie wyłączani z możliwości dostępu do tego nowego programu kredytowania. Drugą taką chyba istotną bardzo sprawą jest to, że wskazano właśnie to dążenie do ograniczenia wpływu programu na wzrost cen mieszkań. Jak to można osiągnąć? No właśnie ten NBP, ten trzeci komunikat, ale ten NBP tak naprawdę potwierdza to, co myśmy mówili wcześniej w audycjach, opartych zresztą o te dane NBP, bo komunikat NBP jest późniejszy mniej więcej o miesiąc w stosunku do tych danych, które oni publikowali. Wszyscy, którzy analizują dane rynkowe, widzą, że podbijanie cen wynika m.in. z tego, że jest mała podaż u deweloperów mieszkań i że też jest mała konkurencja. Wydawało się, że puszczenie tych pieniędzy tak luzem i możesz kupować na rynku wtórnym lub na pierwotnym dowolnie, spowoduje, że ten nacisk na rynek mieszkaniowy się rozmyje. Tymczasem tak się nie stało. Podrożały mieszkania zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym potężnie, no bo po prostu trzeba powiedzieć, skala tego zainteresowania bezpiecznym kredytem 2% przekroczyła wielokrotnie założenia twórców programu. Tak to się musiało skończyć, bo oni wszyscy, ci kupujący, chcieli skorzystać właśnie z tego taniego kredytu. I teraz co zrobić w tej nowej sytuacji? No, można na przykład wprowadzić limity ceny metra kwadratowego mieszkania, 1 metra kwadratowego. Takie limity były w programach na przykład Rodzina na swoim, czy Mieszkanie dla młodych i te limity tych cen, one były ustalone na różnym poziomie dla różnych miejscowości, dla różnych lokalizacji, czy też województw. I jeżeli takie limity byłyby wprowadzone w sposób rozsądny, no to one po prostu będą eliminowały możliwość podnoszenia mieszkania, bo dzisiejszy program, tak naprawdę jeżeli spojrzymy się na maksymalną kwotę możliwą do uzyskania oraz na to, jakie jest minimalne mieszkanie, jaka jest minimalna wielkość mieszkania, które jest obecnie produkowane, bo mogły być mniejsze kiedyś wyprodukowane, to ten program ustalał tę maksymalną cenę na poziomie 28 000 złotych za metr kwadratowy, trochę wysoko, ale pojechaliśmy bardzo, bardzo naprawdę wysoko w niektórych miejscowościach. I ten limit już byłby takim ograniczeniem zakusów. Po prostu nie dostaniesz tego
klienta z tym bezpiecznym kredytem, jeżeli Twoja cena będzie wyższa, a wtedy możesz mieć trudność, bo będą Ciebie obchodzili zainteresowani. To jest jedno. Drugim takim rozwiązaniem, który mógłby trochę wpłynąć na deweloperów, na ich postawę, to byłoby wyłączenie z programu mieszkań na rynku wtórnym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mieszkania z rynku wtórnego byłyby wyłączone z tego programu, to również nie byłoby tak dużej presji na wzrost ich cen i wtedy mogłoby się okazać, że do wyboru jest mieszkanie od dewelopera lub o na przykład 30% tańsze, a stojące może nawet w trochę lepszej lokalizacji, ale w starszym budynku mieszkanie z rynku wtórnego i wtedy taki nabywca mógłby się zastanawiać, może mi się bardziej opłaca kupić to mieszkanie tańsze. Nie byłoby tej właśnie presji. Poza tym to, że kredyt jest dostępny jakimś osobom, wybranym osobom, to powodowało, że pewna grupa osób była wyłączona z tego kredytu. Tych na przykład zaradnych i oni chcąc kupić mieszkanie już przed wejściem, przed 1 lipca 2023, czyli przed wejściem w życie programu Bezpieczny Kredyt, rzucili się na zakupy, bojąc się wzrostu, jak widać słusznie, cen mieszkań, ale spowodowali właśnie też presję cenową. To oczywiście może też oburzać, no bo jak to moje mieszkanie jest wyłączone, a deweloper może sprzedać, albo na przykład ktoś, kto zarezerwował mieszkania od dewelopera i prowadzi flip na tym, ale on jest niby z rynku pierwotnego, to on może skorzystać z tego kredytu, a na rynku wtórnym nie. No cóż, to są bardzo trudne rozstrzygnięcia tak naprawdę. Zdanie to, które mówi o tym lepszym kierowaniu kredytu, jest też takie tajemnicze. Co to może znaczyć? Czy ono oznacza na przykład, że zostaną przeprowadzone wnikliwe kontrole tego, czy osoba ubiegająca się o kredyt ma faktycznie niezaspokojoną potrzebę kredytową? Przecież na początku filmu powiedziałem, że dzisiaj kredyt na to mieszkanie może dostać osoba, która mieszka w domu rodziców, a dom ma na przykład 1000 metrów i ona ma tam swoją wydzieloną część 300-metrową, ale mieszkanie może w ramach bezpiecznego kredytu kupić. Ja nie mówię, że tym osobom się nie należą mieszkania, bo może one nie chcą mieszkać z rodzicami, ale taka sytuacja jest dość często i bardzo często rodziny mieszkają wielopokoleniowe w budynkach i tak naprawdę mają zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe, ale widząc okazję w tym bezpiecznym kredycie, one poszły kupować właśnie te mieszkania. Bo jeżeli program ma być pomocą socjalną dla potrzebujących mieszkań, dla tych bardzo potrzebujących, no to wtedy należy bardzo precyzyjnie określić tę grupę potrzebujących. Nigdy się nie da tego zrobić do końca sprawiedliwie, bo zawsze będą osoby, które twierdzą, że są poszkodowane, tak na pewno będzie, ale też jeżeli się określiło tą grupę, no to trzeba jakąś realną kontrolę i jakąś realną weryfikację tych osób prowadzić. Czy ten program, nowy program, jeżeli wejdzie w życie, będzie dobry dla rynku nieruchomości, czy nie? Bardzo trudno powiedzieć. Trzeba pamiętać, że poprzedni minister, jeszcze w poprzednim rządzie, zapewniał, że program Bezpieczny Kredyt 2% nie podniesie cen mieszkań. Tak było, zanim w ogóle ten program wszedł. Potem, jak już było widać jego wpływ na rynek naocznie, to również usiłował zaklinać rzeczywistość i twierdził, nie, ten program nie podnosi cen. Wszystko drożeje, jagody drożeją, wszystko drożeje, no to też mieszkania drożeją. Problem tego starego programu polegał właśnie na tym braku limitów, między innymi, dlatego te mieszkania tak mocno mogły podrożeć. Co będzie z nowym programem? Trudno powiedzieć. Nowa władza zapowiada, że chce przeprowadzić konsultacje społeczne. No i zobaczymy, z kim się będzie ona konsultowała. Czy będzie się konsultowała z tymi, którzy potrzebują mieszkań i chcą je kupić i na przykład będą wyłączeni z tego programu i nie będą mogli dostać kredytu, czy też będzie konsultowała się z bankami,
które trzeba powiedzieć dzięki temu programowi, bezpiecznemu programowi, uzyskały po prostu rekordowe wyniki w udzielanych kredytach. Nigdy nie udzieliły one takiej kwoty kredytów mieszkaniowych jak właśnie teraz. I to trzeba powiedzieć, że jest to wyłącznie dzięki bezpiecznemu kredytowi, który ostatnio odpowiadał za 60% kredytów mieszkaniowych, kwoty kredytów mieszkaniowych, nawet troszeczkę więcej. Takie dane podaje Biuro Informacji Kredytowej. Czyli będzie lepiej, czy nie będzie lepiej? No, musimy po prostu poczekać na to, co będzie stopniowo ogłaszane w ramach tego programu, jak on będzie miał naprawdę działać. Jeżeli będzie on kalką programu Bezpieczny Kredyt 2% i jeszcze w dodatku z oprocentowaniem 0% czy tam 1,5%, tak jak to głosiły PSL oraz KO, które w swojej kampanii miały takie programy. W umowie koalicyjnej nie ma nic o tym kredycie. No to jeżeli to będzie kalka tego programu, to będziemy mieli dalszy ciąg jazdy cen mieszkań w górę. Jeżeli zostaną wprowadzone duże ograniczenia, to może ten program być krytykowany za to, że jest trudno dostępny i władza może się przestraszyć takiej krytyki. Mam nadzieję, że się nie przestraszy, bo trzeba podjąć pierwszą decyzję. Czy ten program ma być naprawdę od tak rzuceniem pieniędzy na rynek, czy też ma być wsparciem społecznym, ale też warto się zastanowić, bo w tym programie koalicyjnym jest mowa o budownictwie na wynajem oraz o budownictwie mieszkań komunalnych. To pytanie jest, czy ten program będzie takim programem równoległym, czy też może nagle zostanie uznane, że ok, dzięki temu programowi pomagamy tym biedniejszym, to nie musimy już stawiać na to budownictwo komunalne. Na dziś, koniec grudnia 2023, trudno powiedzieć. Trzeba dać trochę czasu rządowi, aby przedstawił konkrety, bo w tym komunikacie ministerstwa, to jeżeli się na niego spojrzymy, to on wygląda pięknie, ale to wszystko są hasła. Nowa forma wsparcia, bardziej atrakcyjny, ograniczał nadużywanie, mniejsza presja na ceny, precyzyjne adresowanie. To są hasła. Za tymi hasłami muszą pójść konkrety, bo dopiero od tych konkretów będzie zależało, czy ten program będzie miał dobry wpływ na dostępność mieszkań dla właśnie tych osób uboższych, czy też będzie programem powodującym na rynku gwałtowną falę wzrostu cen, uciekające możliwości kupienia mieszkania dla osób, które nie są objęte tym programem, zadowolenie u sprzedających, zadowolenie u deweloperów, zadowolenie u banków i na pewno niezadowolenie u wielu osób, które mają już mieszkanie, ale chcą je na przykład lub muszą, bo im się rodzina powiększyła, zamienić na większe i przez to muszą płacić nie na przykład 300 000 złotych dopłaty do ceny różnicy między jednym mieszkaniem a drugim, a 400. Te kwoty naprawdę stanowią istotną różnicę w naszych portfelach. No cóż, miejmy nadzieję, że program zostanie dobrze wprowadzony, czego Wam życzę w roku 2024. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zapraszam do subskrybowania tego kanału, do sugerowania nam w komentarzach nowych tematów audycji, pisania, co sądzisz o tym programie, dyskusji, także na serwerze Discord, link na dole. Cześć, trzymajcie się i dobrego 2024 roku. Wszystkiego najlepszego.